Dziękujemy wszystkim patronom za wspieranie naszego kanału. W listopadową niedzielę ruszamy z Kuźnic o 7 rano. Wybieramy niebieski szlak i kierujemy się w stronę Polany Karatówki. Popularność Polana zyskała dzięki narciarstwu. W 1910 roku wybudowano tutaj pierwszą w Tatrach skocznię narciarską. Rok później zaczęto budować drewniane schronisko dla narciarzy, a w 1938 roku postawiono tutaj hotel górskiej Kalatówki, który architektonicznie bardziej nawiązuje do okolic Tyrolu niż do tradycyjnych zakopiańskich budowli. Rok później, po rozpoczęciu wojny, budynek został przejęty przez administrację okupacyjną. Hotel był również wykorzystywany jako dom wypoczynkowy dla wyższych funkcjonariuszy i oficerów niemieckich, a specjalny apartament miał tu dla siebie generalny gubernator Hans Frank. Idziemy dalej w stronę schroniska na hali Kondratowej. Szlak cały czas jest przyjemny, łagodny w podejściu, każdy bez problemu się tutaj dostanie, a widoki z hali Kondratowej są zdecydowanie piękniejsze niż z Karatówek. Pierwsze schronisko powstało tutaj jako szałas w 1910 roku. Rok później, zniszczone lawiną, zostało odbudowane. W latach 1936–37 Krakowska Izba Rolnicza wybudowała tutaj wzorcową bacówkę, którą w czasie wojny Niemcy przerobili na strażnicę. Po wojnie przerobiono ją, powiększono i stoi po dzień dzisiejszy. W 1953 roku, 26 kwietnia, ze zbocza długiego Giewontu zeszła tu kamienna lawina i ważący około 15 ton kamień przebił się przez ścianę schroniska. Do dzisiaj wokół schroniska leżą pozostałości po tym zdarzeniu. Ze schroniska ruszamy zielonym szlakiem na przełęcz pod Kopą Kondracką. Szybko nabieramy wysokości, szlak pnie się po dość dobrze utrzymanej kamiennej ścieżce, bez żadnych technicznych trudności. Za nami rozpościera się widok na masyw Giewontu, a w dali z mgły wyłaniają się 3 korony.
Dochodzimy na przełęcz, stąd można iść w prawo na Czerwone Wierchy, my zaś pójdziemy w lewo na Kasprowy Wierch. Kiedyś była jeszcze trzecia możliwość. Istniał tu bowiem znakowany szlak do słowackiej Cichej Doliny. Przed I wojną światową do 1925 roku stał tutaj również schron dla turystów, a w czasie II wojny światowej szlak ten wykorzystywali kurierzy przedostający się z Podhala na Liptów. Ruszamy dalej od teraz czerwonym szlakiem. Trawersujemy północnym zboczem Suchego Wierchu Kondrackiego, a zaraz za nim wyłania się wspaniały widok na Tatry Wysokie. Poniżej widzimy grań, którą będziemy podążać, rozdzielającą Suchą Dolinę Kondracką od słowackiej Cichej Doliny. Szlak jest bardzo atrakcyjny widokowo, ale dla osób z lękiem przestrzeni albo z oporami przed wspinaniem się może już być problematyczny. Szlak na początku, gdy mijamy suche czuby, często wiedzie nad przepaściami, ale wystarczająco szeroką ścieżką. Po drodze napotkamy dwa momenty, w których będziemy musieli się wspinać po nietrudnej formacji skalnej. Dochodząc w rejon pierwszej z trzech turni suchych czub, zwanej Małą Suchą Czubą, napotkamy pierwszy ze wspomnianych momentów. Dzieciom może się tutaj przydać mała pomoc. Przechodzimy przez skryte wrótka i po chwili dochodzimy do drugiej turni, pośredniej suchej czuby. Tutaj również napotkamy trudniejsze podejście. Po trawersie trzeciej turni, wysokiej suchej czuby, szlak wraca na chwilę na grań, aby dalej znowu trawersować, tym razem goryczkową czubę.
obejściu Goryczkowej Czuby ukazuje nam się malowniczy widok na Goryczkową Przełęcz Świńską ze Świńską Doliną po lewej stronie. Tu krótki odpoczynek, a dalej już tylko musimy obejść szczyt pośredniego wierchu Goryczkowego i już szeroką ścieżką dotrzemy na Kasprowy Wierch. Po pokonaniu dość wymagającego kondycyjnie podejścia dochodzimy na szczyt Kasprowego Wierchu. Na szczycie, oprócz obserwatorium astronomicznego, znajduje się duży dzwon zawieszony na około 3-metrowym stelażu. Dawniej używany był do sygnalizacji podczas mgły. Schodzimy ze szczytu po schodach w stronę górnej stacji kolejki linowej, gdzie ukazuje się dość nietypowy widok dla tego miejsca. W związku z tym, że tego dnia kolejka linowa na Kasprowy Wierch nie kursowała, kamienna promenada wiodąca od Suchej Przełęczy, zawsze pełna turystów, była niemal pusta. Krótki odpoczynek i ruszamy dalej, kierując się w dół na halę gąsienicową. Z żółtego szlaku po prawej stronie widać Dolinę Zieloną Gąsienicową, w której znajduje się aż 19 z 21 stawów gąsienicowych. Jednym z nich jest Kurtkowiec, na którym znajduje się najwyżej położona wyspa w Polsce. Na skrzyżowaniu szlaków żółtego i zielonego wiodącego na Liliowe znajduje się prowizoryczne ujęcie wody, które ułatwia nabranie jej do butelki. Idziemy dalej, trzymając się czarnego szlaku, który omija zejście do schroniska Murowaniec i od razu kierujemy się niebieskim szlakiem na przełęcz między kopami. Tradycyjnie na zejście wybieramy szlak przez Dolinę Jaworzynki, który szybko sprowadza nas na dno doliny, a dalej już niemal po płaskim dochodzimy do Kuźnic. Cała wycieczka z przerwami zajęła nam niecałe 9 godzin i przeszliśmy ponad 17 kilometrów.